Cześć, jest marzec 2017 roku i podróżujemy po Azji z Ulą. Wbrew nazwie kanału powstał mały plan – wjechać drogą lądową z Laosu, w którym się znajdujemy, do wymarzonej Birmy. Internet podpowiada, że w Ksieng Khok znajduje się jedyne połączenie lądowe między tymi dwoma państwami – most przyjaźni między Laosem i Birmą. Na mapie wygląda to tak, jakby po drugiej stronie Mekongu nie było nic poza lasami. Postanawiamy zaryzykować. Do przejechania mamy 70 km, a przewidywany czas trasy to 2 godziny 20 minut. Już to daje nam jakiś obraz drogi, jaka nas czeka. Spaliśmy dużo, ja spałem 12 godzin, Ula z przerwami też sporo. Ja to teleport, po prostu po wczorajszej trasie i po tych przygodach, które mieliśmy z motocyklem, to się położyłem i wstałem po 12 prawie godzinach. Jesteśmy w miejscowości Muang Sing. Nocowaliśmy w tym hotelu, który wygląda na taki hotel widmo. Trochę dla prania kasy chyba jest otwarty, bo wczoraj w ogóle przyjechaliśmy tutaj. Była impreza. Ale wczoraj przyjechaliśmy tutaj i dzieci nas w ogóle obsługiwały na zasadzie, że pokazały nam pokój, nie wiem, takie 7-letnie chyba, nie? No. Pokazały nam pokój, czy chcemy, tak, mieliśmy wpisać dane paszportowe. Nikt się to tym miejscem za bardzo nie zajmuje, a że okolica słynie z tego Muang Sing, z tego, że tutaj ogólnie opium przemycają, bo to jest taki złoty trójkąt, okolice Birmy, Laosu i Chin, no to takie podejrzenia mamy, że to jest do prania kasy ogólnie. Że piorą tu kasę i że dlatego nikogo tu nie ma i że mają gdzieś ten hotel. A mieliśmy pokój tam, a tam było karaoke, takie bardzo głośne karaoke. Tak, i mega długo, jak zwykle zamykają wszystko o 10. Tutaj tak, kurczę, do 1 to trwało jak nie lepiej. A dzisiaj jedziemy do Ksieng Khok na przejście graniczne, o którym do końca nie wiemy, czy istnieje. Tam to już w ogóle podobno przemytnik na przemytniku, tego czego nazwy teraz nie podam. I jest zabawa, jest impreza. Trochę nam cieknie silnik, pękły nam już chyba wszystkie bungee, czyli to. Wszystkie są powiązane. Tam cieknie silnik. No i ogólnie zastanawiamy się, czy motocykl da radę, a trasa bodajże 70 km przewidziana jest, że będziemy jechać 2 godziny 40 minut. Także myślę, że droga będzie jeszcze gorsza niż tutaj. Zobaczymy i pokażemy. A, w okularach nie mogę wypłacać. Patrzcie, jakie dźwięki w ogóle w laotańskim bankomacie. Hej, Pi, Sigma, tu komputer pokładowy. Dziękuję. No dobra, nie da się kasy wypłacić, ale Ula znalazła miejsce, gdzie bungee można kupić, czyli te takie linki do wiązania tych wszystkich bagaży. Wiążemy teraz takimi, o. Tak, więc ryzykownie. A teraz najtrudniejszy czas podróży, dlatego że jedziemy na pogranicze laotańsko-birmańskie, a tam nie do końca wiadomo, jak będzie ze sklepami, jaką walutą płacić, czy w ogóle przejedziemy przez granicę i tak dalej. Pominąwszy już drogi, które będą hardkorowe, ale nie mogę się doczekać tej Birmy. W ogóle Birma od początku dla mnie to jest coś, co chciałem zobaczyć i mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo z drugiej strony jest też tak, że jak się ma za dużo oczekiwań, to później oczywiście człowiek się zawiedzie, więc lepiej nic nie oczekiwać. Gdzie te bungee? Idę te bungee zobaczyć. Gdzieś tutaj, o są. No. To jest lepsze, tylko że rączki ma plastikowe. How much? Okay. One like this, and one like this, okay? Tu często jak nie mówią po angielsku, to albo pokazują na palcach cenę, albo banknot po prostu ile to kosztuje. Okay. No dobra, bungee kupione. Ula tam stoi przy bankomacie. A bankomat przy banku, gdzie napisy są po laotańsku u góry, a po francusku na dole. Kupiłeś? Tak, ale jakieś dziwne te bungee. Te co są fajne, giętkie, to mają takie rączki plastikowe. Chociaż jak nie będziemy naciągać, powinno być ok. A to jest mniej giętkie. Wziąłem 2 takie, jedno takie. Dobra. Idę na kawę, dobra? Ula idzie po wodę, a ja idę po kawę. Hello. Kafe? Kawa oczywiście jest ze skondensowanym mlekiem.
gazowane mleko głównym składnikiem. A tak wygląda gotowa laotańska kawa. Jest pięknie zapakowana, jest woreczek. Jest bardzo słodka kawa z lodem i z mlekiem. No i nie zrobię tego błędu co ostatnio, czyli nie wypiję jej od razu, bo będę pił tylko trochę skondensowanego roztworu kawowego. Poczekam, aż trochę lodu się roztopi i napiję się trochę więcej płynu dzięki temu. Kopczaj, thank you. Kopczaj, to dziękuję. No dobra, ruszamy na te granice niebezpieczne. Gdzie na mojej poduszce? No to jest suche. Słyszeliście? Słyszeliście? Na szczęście się nagrywało. Jaki opierdziel dostałem, że położyłem to na jej poduszce? Ta poduszka to jest świętość. Normalnie Chrystus by na niej nie mógł stanąć. I zawsze jest czarnym do góry. Dzięki temu wie, że jest czyste. Zasady, reguły, wszystko musi... A więc ruszyliśmy. Jeśli miałbym jednym zdaniem określić drogę do Księg Kok i okolice Złotego Trójkąta przemytu opium między Laosem, Chinami i Birmą, nazwałbym ten rejon solidnie zakurzonym końcem świata. Sporo w swoim życiu podróżowałem, ale nigdy wcześniej tak mocno jak tu nie czułem, że jeżeli znikniemy z jakiegokolwiek powodu, to nikt się o tym nie dowie. Coś było w powietrzu, oprócz kurzu rzecz jasna. Teraz już wiem, dlaczego Google Maps mówił, że tę drogę będziemy jechać prawie 3 godziny, mimo tego, że to 70 km. Po prostu podłoże jest dosyć słabe i warunki nie są za dobre. W sumie to, co tutaj widać, to jest lepszy kawałek trasy, prawda? Wcześniej były same kamienie. Także tutaj wygląda to tak. Nawet banany są przykurzone. Wcześniej jechaliśmy takim kawałkiem, gdzie tylko dwójka i po prostu uważasz, żeby ci opona nie pękła, bo same kamienie. Muszą dać te kamienie, no bo jak jest pora deszczowa i byłby sam piach, no to wówczas byłoby błoto. Ula mi to powiedziała, przyznaję. Zastanawiałem się, po co te kamienie, nie lepiej zostawić sam piach. A Ula mówi, że gdyby był sam piach, no to jak jest pora deszczowa i płyną rzeki wody, no to by było błoto. No i w sumie ma rację dziewczyna, a ja nie strzeliłem. Ale już wiem, będę wiedział. No dobra, to jedziemy. Podobno dalej droga ma być jeszcze gorsza, także zobaczymy. Tam jedziemy. Jedziemy dalej. Jak już mówiłem, nie jest to rejon, w którym czujemy się bezpiecznie. Zdecydowanie nie chcielibyśmy jakichkolwiek komplikacji typu techniczne kłopoty z motocyklem, wywrotka i tym podobne. Co dzieje się w takich sytuacjach? Pojawiają się kłopoty z motocyklem. W naszym przypadku co parę kilometrów spada łańcuch. Przyznam, że to jest już ten etap podróży, w którym trochę mamy dosyć i stawiamy wszystko na jedną kartę. Jesteśmy gotowi zostawić motocykl i ruszyć do Birmy stopem, jeśli się da, lub zmienić kierunek na Tajlandię. Mniej więcej połowa drogi z Muang Sing do Księg Kok za nami. Tak wygląda moja ręka wskutek zakładania łańcucha, który zaczął spadać dopiero jak opuściliśmy ostatnią dużą miejscowość. Tak żebyśmy nie dali rady go skrócić czy tam naciągnąć. A tutaj obok tego całego zakurzonego klimatu, pyłu, który jest na naszych ciałach i na wszystkich naszych rzeczach, sobie rzeczka płynie ładnie. Proszę. Od razu przyjemnie jak się wie, że chociaż tam jest trochę wilgoci. Pora sucha jest tu hardkorowa, ale i tak chyba lepiej niż jak jest tu błoto w porze mokrej. Dojechaliśmy do następnej miejscowości i do asfaltu i nawet się udaje chyba łańcuch naciągnąć. Panowie ogarniają w warsztacie, ale z złych wiadomości dowiedzieliśmy się, że nie ma przejścia granicznego z Birmą, niestety nie da się przejechać w Księg Kok. To znaczy jest, ale tylko dla lokalnych. Tak, nie jest to międzynarodowe przejście graniczne, ale no cóż, jedziemy, spróbujemy, jak nie pojedziemy, to się nie dowiemy na 100%. Tak, i ten pan nam tak oznajmił to z wielkim uśmiechem na twarzy. Nie ma. Tak, nie ma, wariaci przyjechali w ogóle z Ho Chi Minh tutaj i myślą, że sobie jadą do Birmy, ale nie ma takiej możliwości. Nie ma. Ale nie wiem, no spróbujemy, podjedziemy chyba, co? Może pogranicznik zobaczy, że jechali tyle drogi i nas puści, może jakaś łapuwa, cholera wie. Powiedział, że są łódki, ale te plenie tylko w dół do Tajlandii. Są łódki w dół do Tajlandii, wzdłuż rzeki Mekongu, ale też nie są codziennie i trzeba się dowiadywać. Nie wiadomo, czy motocykl wtedy wejdzie, też zobaczymy. Kopczaj! I'm staying here. If you want some stuff here. Okay. Thank you very much. Thank you.
A swoją drogą koleś mówi najlepiej po angielsku ze wszystkich, jakich spotkaliśmy póki co w Laosie. Po prostu już tak przy granicy, na totalnym zadupiu spotykamy perfekcyjnie mówiącego po angielsku gościa, który oznajmia nam, że nie da się wjechać. Od paradoksy życia. Tak, powiedział, że może za rok, może za 2. Pomyśleliśmy, że może poczekamy sobie tutaj. Wcześniej z nikim się nie dało po angielsku na tyle dogadać, żeby go zapytać, czy da się wjechać. Po prostu przez cały Laos nikt nie mówił po angielsku. Po kilku godzinach w kurzu widzimy ją, Birmę, po drugiej stronie rzeki Mekong, prawie na wyciągnięcie ręki. Widzimy pojedyncze domy, pojedynczych ludzi, można do nich pomachać, krzyknąć. Jedziemy dowiedzieć się, czy jest jakaś szansa się do nich dostać. Jesteśmy między miejscowością Xiengkok a przejściem granicznym, most przyjaźni między Laosem i Birmą. Widzieliście drogę, jak wcześniej wyglądała z kamieni. Tutaj widać, jak to wygląda, jak jest decyzja polityczna, która porusza niemalże góry. Wycina z gór, dokłada ziemię i tak dalej. Asfalcik idealny, aż do samego mostu. A tutaj Mekong, proszę Państwa. Konkretna rzeka. Są łódki z Xiengkok, które pływają na południe do pogranicza z Tajlandią i stamtąd można się przedostać do Birmy. Są dwa rodzaje łódek. Jedna to jest slowboat, który płynie podobno cały dzień, a druga to speedboat i tam to trwa około 3-4 godzin. Natomiast speedboat jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza teraz, kiedy Mekong w porze suchej jego poziom jest niski. Zresztą widać było po drodze, jak płynęliśmy, sporo takich kamieni, widać było, że woda tam przez nie przepływa. Można się rozwalić taką łódką. 15 miesięcy temu, kiedy nagrywany był ten materiał, byłem trochę bardziej nieśmiały, jeśli chodzi o nagrywanie takich miejsc jak granice i różne niebezpieczne miejsca. Dlatego będzie trochę trzęsło, bo nie ma stabilizatora. Wybaczcie. Tam brama zamknięta. Czyli tak jakby wyjazd jest zamknięty. Po drugiej stronie niby Birma, no ale co z tego? Chodź, zagadamy do ziomków. Myanmar cannot go? Aha. You're from Myanmar? Hello. Hello. Ziomusia ogarniają mycie samochodu. Czyli jakby ktoś się zastanawiał, czy da radę przyjechać z Laosu do Birmy, no to mamy odpowiedź, która nas też smuci nieco. Nie działa. Nie działa. Ale jest chyba kibel. Jest. Idę umyć ręce z tego smaru. Cześć Birma, ale w ogóle co za nonsens, co? Jedyna granica na kilkuset... Ale zobacz, teraz byśmy przeszli przez tą bramę, nawet by nikt nie? Do Birmy by nas nie wpuścili, jeszcze by nas rozstrzelali w cholerę. Ale to jest śmieszne tutaj. No Nawet jest. nie ma z kim zapytać, nie ma nikogo. Nie ma w ogóle żadnych urzędników, nie ma nikogo. Tam jest brama, tam jest droga i dalej jest Birma, no ale Ludzie, którzy się na nas patrzą, ale tyle. nie przedostaniemy się. No dobra, idziemy umyć ręce. I to w ogóle wygląda na to, że oni zrobili taką pokazówkę polityczną, po prostu most przyjaźni, a to w ogóle nie wiadomo kiedy to odpalą, bo już 2 lata minęły. Gdzie? Po prostu nikt tego nie sprawdzał, przeszli sobie właśnie. Koło tego szklabanika, tędy i teraz sobie pojadą dalej. Przeprowadziły po prostu motyw. Widzisz, to może tak działa między nimi. Po prostu tu nikogo nie ma, jest wybudowany most, nikogo to nie interesuje, kto przekracza w Próbujemy? którą stronę. Ale nam trzeba pieczątki, bo tam nie wyjdziemy. Oni to sobie mogą. Ale w sumie nie można mieć pretensji. Most przyjaźni między Laosem i Birmą, no to most przyjaźni między Laosem i Birmą, a nie między Laosem i Polską, prawda? Także Laotańczycy... Napisane było International. A, no, napisy to jedno. Nie, no tak naprawdę to ma być w przyszłości międzynarodowe przejścia, ale jeszcze nie jest. No niby most przyjaźni to most przyjaźni, a ma być międzynarodowe przejście, ale to kiedyś, także na razie jeszcze nie ma. Idzie jakiś ziomuś do mnie, pewnie mi powie, że włączył kamerę, chociaż tutaj to różnie bywa. Sabadi! No Myanmar! We can go to Myanmar. Myanmar? Oh no. No, No. okej. Pan powiedział, że nie ma. Not international border. Okej, Yeah. Local- In the future, okej, local people. only local people. Okej. Czyli tak jak myśleliśmy, no dobra. Zostajemy w Xiengkok i będziemy dzisiaj decydować, jakie dalsze losy naszej podróży. Czy jedziemy do Birmy przez Tajlandię, czy zostajemy w Laosie, czy co? Zastanowimy się. Co za szczęście w nieszczęściu. Zostaliśmy w Xiengkok, czyli miejscowości tak na granicy z Birmą.
Nie przedostaliśmy się do Birmy, ale zobaczcie, w jakim guest house'ie mieszkamy. Tam jest pokój z widokiem na zakręcający Mekong. Se ludzie żyją przy Mekongu, co? A tam wytęskniona Birma po drugiej stronie, można do nich krzyknąć. Stąd chyba jedną z tych łódek pewnie będziemy płynąć. A to Mekong. Wow. No tu jest Xiengkok Immigration, to idę zapytać, jak się dostać do Birmy. Nie ma nikogo. Nie dowiem się. Przebrani i wykąpani ruszamy na Miacho, Xiengkok, czyli de facto wioseczka. Kartę bierzesz? Nie, no po co. Jest mały problem, bo nie mamy w ogóle kipów, czyli lokalnych pieniędzy, już wszystkie wydaliśmy. Mamy tylko dolary, postaramy się zapłacić w dolarach w restauracji, a jeżeli nie, no to po prostu dzisiaj nic nie zjemy. Ja na przykład dzisiaj nic nie zjadłem w związku z problemami z żołądkiem i myślę sobie, że jak jeden dzień się przegłodzę, to nic się nie stanie. Ula nie jadła przez 10 dni pod rząd i dała radę. Co się piesów zleciało? Za kotem biegną. Zjeść? Sabadi. Nie, coś... To wygląda jak torebki z czymś, ja ale to co oni tam oglądają, widzisz? Widzisz to? Coś widzę, ale... Jestem ślepa. Popłynęła jedna łódka. No i ogólnie to nie będziemy tu za bardzo chyba nagrywać, ale tam chodzi o to, że tych łódek trochę pływa i krzyknęli nam sumę za nas dwoje i za motocykl ponad 500 zł. Ja co prawda słyszałem, znaczy czytałem wcześniej w necie, że ceny są takie. A, za co? Za to, żeby dopłynąć do Tajlandii, czyli w dół Mekongu jakieś 4 godziny. No i Że te łódki są cały czas i one pływają puste. to jest właśnie dziwne i koleś, który z nami przed chwilą rozmawiał, ten kapitan, na oko 21 lat, powiedział, że może nas zabrać, tam podał cenę i tak dalej, że on jest kapitanem. Po chwili przyjechał jakimś wypasionym suwem. Podpłynęła jakaś taka wielka łódź, wyciągnęli z niej kilka ładunków, które wyglądają na worki z czymś białym i łódka popłynęła dalej, także ogólnie uznaliśmy, że może lepiej się oddalić od brzegu. Tym bardziej, że w necie czytałem, żeby wieczorem się nie zapuszczać blisko rzeki tutaj, bo słynie to terytorium z przemytu, tego czego nazwy teraz nie mogę podać na głos, bo są świadkowie. Te łódki wszystkie po prostu puste tu pływają. Tu kolesie coś przetransportowali. Łódka podpłynęła, nie wiadomo co. Na zakręcie Mekongu dzisiaj nocujemy. Tam jest Ula.